trzecie. Podejście trzecie, bo nam coś wiecie, aparat szwankuje, nie możemy nagrać do końca. Po 15 sekund nagrywam. Pokój dobro. Pokój dobro. Tak też ojciec Franciszek w osobie własnej. Tak. Nie, lalka, kukła kartonowa. No, nie był najgorszy, wiem. Nie, Znam artysta, którego malował. O. No. Słuchajcie, pytanie dzisiaj dotyczyło oceny modlitwy u dzieci. Dlaczego na katechezie ocenia się modlitwę u dziecka, a nie ocenia się... nie modlitwy. uczy się... Tak, nie. A nie uczy się modlitwy. Co ja powiedziałem? No nie, dobrze, że ocenia się modlitwę, a nie uczy się modlić. A nie uczy się modlić, tak. I to jest, powinno się dzieci uczyć modlić, a nie oceniać ich modlitwy. To może przekażę ojcu Franciszkowi głos na sekundkę, zobaczycie, czy się nagrywa i zaraz jestem. Bo to właściwie trzeba powiedzieć sobie, że na lekcjach religii dzieci mają mieć obowiązek opanować pewien materiał, zdobyć pewną wiedzę i potem tą wiedzą się wykazać, tak zresztą jak na każdym innym przedmiocie. Słuchajcie, no ocena dotyczy kwestii właśnie opanowania tego materiału i teraz to nikt nie ocenia temperatury wiary, zresztą to nie do końca się sprawdza. Ja rozumiem, że czasami ktoś mówi, że mógłby ocenić praktykę religijną, czy ktoś jest zaangażowany w życie Kościoła, bo musi tą wiedzę, którą zdobył na katechezie, zastosować w życiu, tak? Czyli ktoś, no tak tutaj porównując z matematyką, uczy się jakiegoś wzoru i on umie ten wzór później zastosować w jakichś działaniach matematycznych. No nie do końca tak jest z katechezą, ponieważ jeżeli my nauczymy się, jakie jest stanowisko Kościoła wobec, albo czym jest małżeństwo, to nie wolno mi ocenić teraz kogoś tylko za to, że on wziął ślub kościelny, a ktoś nie wziął. Nie, katecheza ocenia wiedzę. Na każdym etapie, zresztą tak jak w każdym innym przedmiocie, na każdym poziomie, na każdym etapie uczymy się pewnych rzeczy. Tak? W pierwszych klasach uczymy się alfabetu, uczymy się podstaw, uczymy się liter, uczymy się tego, co najbardziej fundamentalne, uczymy się też właśnie prostych, zwykłych formuł, które ćwiczą naszą pamięć. Oczywiście na lekcjach religii nie chodzi o ćwiczenie pamięci, ale o to, żeby poznawać. No są jakieś fundamentalne modlitwy, słuchajcie, które człowiek wiary, no właśnie, powinien opanować. No. Czyli opanowujemy jakieś podstawowe rzeczy, zasady, które nas obowiązują, potem to się oczywiście zwiększa wszystko. Także tu się nie zgodzę z tym, że się ocenia modlitwę, raczej ocenia się, tak jak już powiedziałem, opanowany przez dziecko materiał. Czy się dziecko nie uczy modlić na katechezie? Tego nie wiem, pewnie nie na każdej, to zależy od katechetów. Te katechezy, jak wiecie, są naprawdę przeróżne. Czasami wystarczy tak naprawdę wskazać na Pana Boga, pokazać, jaki On jest i człowiek już sam ma pragnienie pomodlenia. Ale ja myślę, że to jest podobnie jak na przykład z językiem polskim i nauką czytania. Tak? Ktoś może się nauczyć czytać i nigdy, że tak powiem, nie sięgnąć po jakąś fachową literaturę. Po prostu pozostanie na etapie znajomości liter i takiej podstawowej wiedzy. Ale może być taki... I skrótów. Tak. Ale może być taki nauczyciel, który tak poprowadzi lekcje z literatury, że po prostu młodzież będzie zafascynowana i będzie chciała coraz więcej czytać, coraz więcej poznawać, coraz bardziej zgłębiać literaturę. I myślę, że analogicznie jest na lekcjach religii. Można oczywiście wyłożyć wiedzę i tak dalej, dzieci się nauczą formuł, zaliczą i tak dalej, ale może być też katecheta, który swoim życiem tak zafascynuje młodzież, że swoją wiarą, swoją bliskością z Bogiem, że ta młodzież, że tak powiem, pod wpływem, czy zachęcona przykładem katechety też będzie chciała tak żyć. No tak teraz musiałbym sobie rachunek sumienia zrobić, czy mi to wychodzi, czy nie. Natomiast powiem Wam tak, że na pewno na katechezie nie powinny naczelną rolę odgrywać czyjeś praktyki religijnej, czyjaś wiara. Zresztą zauważam ciekawą prawidłowość, że zdarza się, że sprawdzian lepiej napisze ktoś, kto tak ma, powiedzmy, obiekcje do Kościoła, niż ktoś, kto chodzi do Kościoła i chyba mu się wydaje, że zawsze coś napisze, nie? No bo tak niektórym się, no właśnie, tak jest. No tak się wydaje. Czasami są ministranci, którzy, no, wydaje mi się, że za samo bycie ministrantem już mu się należy przynajmniej 5. Bo ktoś na przykład, tak, w scholi śpiewa, albo na pielgrzymki chodzi. No nie, to twoja praktyka religijna pięknie, że jest, fantastycznie i teraz to tym bardziej powinno Cię mobilizować do tego, aby się jeszcze przełożyć do zdobywania wiedzy, by nie być głupim katolikiem, czyli nieświadomym. Nierozumnym. Tak, no. Nieroztropną panną, tylko po prostu, aby mieć faktycznie wiedzę, aby nie zostać, że tak powiem, zakneblowanym przez innych, którzy będą się lepiej orientowali niż my. Ale jeszcze raz podkreślę, jeżeli katecheta
ocenia coś innego niż wiedzę, to jest niesprawiedliwe względem tych na przykład, którzy są jakoś z obrzeża Kościoła, wątpiących. Ale są rzetelni, przygotowują się, uczą się. I znowu posłużę się takim porównaniem. No dobra. Na przykład mamy język biologii, mamy kółko biologiczne. Ktoś się zapisał do tego kółka, chodzi, uczęszcza, prawda, różne tam rzeczy robią na tym kółku biologicznym. I co? I za sam fakt, że chodzi na kółko biologiczne, ma już z biologii dostać ocenę bardzo dobrą? Nie, on musi na biologii, na lekcjach też wykazać się musi nauczyć, wiedzą i tak dalej, i tak dalej. A więc sam fakt chodzenia na kółko biologiczne, że tak powiem, nie daje mu tego prawa do bycia lepszym od innych. No, często to są osoby, które właśnie na biologii się wyróżniają, a tym bardziej jest jakiś paradoks tutaj u nas, bo bywa, że osoby wierzące na katechezie potrafią przeszkadzać bardziej niż ci, którzy nie wierzą, nie? No nie wierzę. No ja też nie wierzę, ale wiem. Także nie zgadzam się z tą teorią, że ktoś ocenia czyjąś modlitwę. Potwierdzam. Że się nie zgadzam? Tak. No. Do zobaczenia. Dziękuję.